Cześć! Jesteśmy u mnie w ogródku. Jak widzicie, absolutne zero wiatru, więc opowiem Wam troszeczkę, jak ustawić deskę wave'ową na, miejmy nadzieję, najbliższe, zbliżające się jesienne prognozy. To jest deska Tabuda Curve 86 2016. Deska tak naprawdę, na której spędziłem chyba z 90% moich tegorocznych wave'owych sesji, mimo że ważę 88 kg. Ta deska ma 86 litrów, czyli teoretycznie nie jest za duża. To przez to, że ma płaski rocker, łatwo odpala, dobrze skacze, tak naprawdę od 5.3 do 4.0 we wszystkich warunkach udało mi się jej używać. Oczywiście zmieniając różnego rodzaju ustawienia, o czym za chwilę Wam opowiem. Ale może zacznijmy od tego w ogóle, kiedy i dlaczego potrzebne są deski z wieloma finami, multifiny, i potem przejdziemy do tego, czy thruster, czy quad, czy twin, czy jeszcze jakieś inne ustawienie. Chcę zacząć od tego, że deska z pojedynczym finem, single fin, tak naprawdę jest najbardziej wydajną opcją na prostej. Czyli jeżeli chcemy tylko odpalić i tylko płynąć szybko, to jeden fin ma mniej oporu, płynie szybciej, mamy pod stopą, pod tylnym footstrapem, nie wiem, 22 cm czy 21, a nie 16, 17 czy dwa finy po 14 czy 15, więc jeżeli stawiacie pierwsze kroki na wave'ie, takie naprawdę pierwsze, że tylko pływacie prosto, nie macie jakichś zapędów do jazdy na fali, to w dalszym ciągu single fin się broni. W dalszym ciągu single fin jest bardzo dobrą, szybko, łatwo odpalającą opcją. Przewagą multifinów jest to, że mamy finy bliżej krawędzi. W związku z czym, jak robimy zakręt, to mamy jakby troszeczkę więcej trakcji, bo powiedzmy ta część deski jest w wodzie, a ta jest poza. Tu, gdzie jest środkowy fin, może ten środkowy fin jest pod bardzo dużym kątem, albo może w ogóle w większości wystaje z wody, więc te boczne finy dodają bardzo dużo stabilizacji w skręcie i dodają bardzo dużo tak zwanego drive'u. Drive, nie da się tego tak naprawdę przetłumaczyć na polski, to jest takie uczucie przyspieszenia w zakręcie. To jest takie uczucie, że w momencie, w którym wchodzimy na krawędź, ta deska chce skręcać i nie wytraca prędkości w skręcie, wręcz przeciwnie, nawet przyspiesza. Surfingówki tak działają. Surfingówki mają w ogóle jeszcze finy pod kątem i niesymetryczne, i na surfingówce nie da się praktycznie płynąć prosto, ona cały czas chce zakręcać, i takie same założenie jest w deskach multifinowych. Przez to, że my dużo płyniemy prosto i skaczemy i tak dalej, to finy nie są jeszcze pod kątem, natomiast samo założenie, sama zasada działania jest bardzo podobna. Czyli pytanie, które nurtuje absolutnie wszystkich wave'owców: thruster czy quad? Trzeba tak naprawdę zacząć od tego, że nie ma uniwersalnej zasady thruster w takich warunkach, quad w takich, czy thruster to, quad to, dlatego że design deski, jej shape, jej kształt dna, jej obrys, jej rocker, tail kick, nie, wszystko generalnie wpływa na to, jak te finy, jak te ustawienia finów będą reagować. Będą się zachowywać na fali, będą się zachowywać w skokach, będą się zachowywać w odpalaniu i tak dalej, i tak dalej. Czyli to, co teraz Wam przedstawię, tak naprawdę jest jakąś tam wiedzą generalną, ale koniec końców trzeba to wszystko przetestować na wodzie. W teorii wygląda to tak, że thruster, podobnie jak single fin, to tak jakby jeden punkt pivotu, czyli deska jest w stanie zakręcać tak jakby tylko i wyłącznie na tym jednym finie, z lekkim wsparciem tych finów bocznych, ale generalnie to jest jeden punkt pivotu wokół tego dużego
dużego tylnego fina. Quad to już zupełnie inna sytuacja, czyli teraz już zakręt będzie się odbywał wokół tych dwóch finów, w związku z czym przez to, że ta powierzchnia, jakby przód-tył jest dużo szersza, to dużo więcej krawędzi zostanie zaangażowane w zakręt. W związku z czym w praktyce wygląda to tak, że thruster to ustawienie, które pozwala nam zakręcać jakby ciaśniej, z mniejszą dozą jakby użycia krawędzi, a quad to ustawienie, które ma troszeczkę więcej tego drive'u, natomiast nie jesteśmy w stanie zakręcić aż tak ciasno. Stąd tak jakby to przekonanie, że thruster to ustawienie na mniejsze fale, a quad na większe. Na quadzie teoretycznie robimy troszeczkę szersze, troszeczkę bardziej takie surfingowe, krawędziowe zakręty. Stąd gdzieś tam na Hokipie czy w miejscach generalnie z większymi falami quady są troszeczkę częściej używane. Na pewno thruster jest bliższy single finowi, czyli generalnie jeżeli ktoś całe życie pływał na single finie, to łatwiej będzie mu się przesiąść na thrustera, dlatego że dalej ma pod strapem jeden duży fin, na którym dużo łatwiej się oprzeć. W nakładzie to wrażenie już jest zupełnie inne. Płyniemy i już nawet na prostej czujemy ten taki luz i czujemy to, że ta deska tak naprawdę nie chce płynąć prosto, tylko ona chciałaby cały czas skręcać. Jeżeli chodzi o przyczepność, to w zakręcie, szczególnie w top turnie, czy jakby tego po polsku nie nazwać, to thruster jest takim ustawieniem bardziej on-off, czyli albo trzyma bardzo mocno, albo nie trzyma w ogóle. A to wynika z kolei z tego, że mamy, tak jak już wspominałem, tylko jednego fina tutaj i jak zaangażujemy krawędź, to ten fin bardzo łatwo może wyjść z wody. Do tego też jak wyrzucimy go poza falę, to nie ma już tak naprawdę nic, mamy tylko już te małe finy, bardzo małą powierzchnię, na których ta przyczepność mogłaby się utrzymać. Czyli na przykład manewr typu taka, gdzie chcemy zgubić tą przyczepność, łatwiej będzie prawdopodobnie wykonać na thrusterze. Quad jest taki troszeczkę bardziej zbalansowany. Na quadzie czujemy mniej przyczepności na prostej, ale tak jakby bardzo podobną przyczepność w zakrętach, czyli cały czas ta przyczepność jest... O, wsadziłem mnie w tą dziurę. Cały czas ta przyczepność jest tak jakby bardzo do siebie podobna. Oczywiście też manewry, które wymagają slajdowania, nie są zbyt trudne do wykonania, ale jakby ktoś chciał się uczyć taki, to polecałbym na początku mimo wszystko thrustera. Thruster jest fajnym ustawieniem do robienia takich zakrętów typu tail throw, czyli wyrzucamy gdzieś tego fina nad lip, nad falę i jak wracamy, to naciskamy tylko na tylną nogę i on znowu łapie przyczepność. Quad to taki troszeczkę bardziej zakręty typu down the line, takie zakręty bardziej cutbacki, aniżeli jakieś tam niesamowite wyrzuty nad falę. Mimo tego, że wiadomo, da się zrobić to na tym i tamto na tamtym, ale generalnie łatwiej zrobić tail throwa na thrusterze, a łatwiej roundhouse cutbacka na quadzie. Na thrusterze mamy też troszeczkę więcej oparcia pod nogą, w związku z czym w skokach i w manewrach typu aeriale, czy jak gdzieś tam się zaczynamy uczyć jakichś goiterów, czy czegoś takiego, będzie troszeczkę łatwiej. Natomiast quad znowu
najlepsze tak naprawdę zakręty, gdzie Levi'a czy kogoś prawdopodobnie są na kładach. Generalna zasada brzmi, że im bardziej finy do przodu, tym jest mniej przyczepności, im bardziej finy do tyłu, tym tej przyczepności jest więcej. I jak zaczynamy naszą przygodę z Wave'em, czy z testowaniem w ogóle ustawień, to ustawiłbym gdzieś pewnie finy na środku skrzynki i zaczął mniej więcej od tego, tak? To jest takie bezpieczne ustawienie, możemy się ruszyć w tą, możemy w tamtą, w zależności od tego, co czujemy. Jest też taka teoria, która generalnie w miarę się sprawdza, że środek fina powinien być gdzieś mniej więcej na środku tylnego footstrapa. To jest taki bardzo generalny wskaźnik, ale to generalnie gdzieś tam też jest jakiś niezły punkt wyjściowy. Czy mamy już nasze tylne finy, to chcemy teraz na pewno włożyć przednie. I tutaj zasada jest mniej więcej taka sama, natomiast w grę teraz zaczyna wchodzić też odległość między finami. Najłatwiej tą odległość zmierzyć palcami, 2 palce, 3 palce, 4 palce i tak dalej. Im bliżej siebie włożymy finy, tym bardziej zakręt będzie taki pivotowy, czyli jakby znowu skracamy ten punkt przyczepności, punkt pivotu i im bliżej te finy będą siebie, tym bardziej będziemy na nich pivotować, tym bardziej będziemy skręcać tak naprawdę na finach, a nie na krawędzi. Im dalej od siebie, tym bardziej będziemy używać krawędzi i większą część tej krawędzi tak jakby użyjemy w zakręcie. Oczywiście trzeba znaleźć jakiś tam swój balans, nie możemy wyjść w ustce na półmetrowe fale i udawać, że jesteśmy na Hawajach i robić zakręty o promieniu 50 metrów, czy tam nie wiem iluś. Więc trzeba gdzieś znaleźć jakiś balans między radykalnością i ciasnością tych skrętów, a stylem i mocą i sprayem, który tak naprawdę płynie z tego, że używamy dużej ilości krawędzi podczas zakrętu. Na to, jak to wszystko działa, jak funkcjonuje, jak skręca, jak skacze i tak dalej, mają też oczywiście rodzaje finów. I znowu, tutaj nie możemy powiedzieć, to jest dobre, to jest złe, tylko pokazać jakąś tam tendencję, że w jedną stronę dzieje się coś, a w drugą coś. Czyli finy proste o jakby małym tutaj promieniu na krawędzi natarcia, takie jak na przykład MB czy Maui Ultra, to są finy generalnie szybsze, generalnie z mniejszą ilością gripu, przyczepności, łatwiej je zerwać, łatwiej gdzieś zakręcić w jakąś takę, a z kolei trudniej zrobić prawdziwy surfingowy zakręt z rodem z hookipy na krawędzi, z ładnym sprayem itd. Po drugiej stronie skali mamy finy troszeczkę węższe, zdecydowanie bardziej wygięte do tyłu, z taką wąską, mocno pochyloną do tyłu końcówką, czyli tak jak na przykład ten oryginalny Zinger z Tabu czy K4 Carve. To są finy takie bardziej zorientowane na prawdziwą jazdę na fali, surfingową i tak dalej. Gdzieś w środku skali leży ostatnio mój ulubiony fin i fin, który w przyszłym roku będzie dostarczany wraz z deskami Tabu, czyli MFC TF, jeżeli chodzi o thrustera, i QS, jeżeli chodzi o quada. Ten fin jest w dwóch technologiach, albo G10, albo takiej karbonowej, jak tutaj. Karbonowa ma troszeczkę fajniejszy flex, trochę bardziej się ugina, gdzieś tam bardziej oddaje, bardziej
wybacza troszeczkę błędów i też ma dużo szybszy refleks, dużo jakby szybciej reaguje. Natomiast jest bardzo delikatna. G10 wiadomo, toporna jakby technologia, nie do zajechania, no natomiast ta reaktywność już nie ta sama. I generalnie jeżeli chodzi o twardość finów, to im fin jest większy, tym, tak jak tutaj widzimy na przykład ten Zinger, bardzo miękka końcówka, bardzo dużo kontroli w zakrętach, bardzo dużo takiej płynności, takiego właśnie gdzieś tam surfingowego stylu, a im fin sztywniejszy, tak jak na przykład ten MB, tym takie bardziej bezpośrednie przełożenie, takie bardziej taka szarpana moc, aniżeli płynna kontrola. Jeżeli chodzi o thrustera, to lubię tego tylnego fina mieć mimo wszystko troszeczkę większego. Wiadomo, nie może być za miękki, bo waży prawie 90 kg, ale sztywny fin, tak jak mówiłem, thruster jest takim ustawieniem, że albo trzyma, albo nie trzyma. Większy fin daje taką troszeczkę, taki temu margines, daje takie troszeczkę ustawienie bliższe kłada, takie ustawienie, że da się w takiej półprzyczepności gdzieś tam zrobić zakręt, bo jak naciśniemy, to zanim straci przyczepność, to ta końcówka się ugnie i jeszcze troszeczkę przytrzyma, więc jeżeli pływacie na thrusterze, no to pewnie ciut większe finy niż dokłada. No i oczywiście im jesteśmy ciężsi, tym musimy używać troszeczkę sztywniejszych finów. Wiadomo, że pod Thomasem Traversą taki fin typu na przykład plastikowy jak K4 ugnie się dużo mniej niż pode mną, więc ja takiego fina czy takiego Zingera założę dopiero w warunkach, w których potrzebuję bardzo dużo kontroli, na szybkiej fali, nie wiem, na podtaprecie czy na czymś takim, gdzie te zakręty już będą wyglądać zupełnie inaczej. A taki Thomas Traversa czy generalnie lżejszy rider będzie mógł takiego fina użyć już w warunkach ciut lepszych, onshore'owych, czyli na przykład Teneryfa. Jak widzicie, ja tych finów mam całkiem sporo, cały czas się bawię, cały czas szukam różnych ustawień, cały czas testuję. Bardzo często można mnie zobaczyć z torbą finów i ze śrubokrętem gdzieś zostawionymi na plaży i co kilka halsów wracam i zmieniam czy pozycję, czy ustawienie, czy nawet setup, czyli quad czy thruster. Ostatnim moim jakby ulubionym ustawieniem był thruster, ten MFC TF17 karbonowy jako główny fin. Fin na krawędzi bottom turnowej, ten Tabu Carver 11, taki dosyć miękki, jak widzicie, z taką fajną końcóweczką fin, wybaczający jakby wiele błędów i fajnie przenoszący mnie przez ten chop, który na przykład ostatnio w Polsce w rowach mnie zastał. A z kolei na krawędzi tej piętowej, tak, czy cutbackowej, MB12, który nie dość, że dobrze trzyma, to jeszcze pozwala mi jakby przełożyć bezpośrednio bardzo tą moc po prostu w zakręt. Czyli jak widzicie, niesymetryczne ustawienie, 3 różne finy. No ja tak mam po prostu, tak sobie testuję, tak sobie próbuję przeróżnych rzeczy, czasami takich, których nie próbuje nikt inny, czy no po prostu się tym bawię i to daje mi jeszcze jakiegoś tam kopa, żeby spędzić na wodzie więcej czasu, bo tak naprawdę każda ta mała zmiana, czy w finach, czy w odległości, czy w czymkolwiek, daje Ci jakiś nową pasję w pływaniu. Jedna rzecz, którą pokazuję wszystkim i
na którą jeszcze nikt nie narzekał, jak się przestawią. Może to trochę zajmuje czasu, żeby się przestawić. To strapy na wave'ie ja mam wysokie, a wąskie, ustawione na jedną dziurę jakby węziej. To jest rozstaw 13,5, a normalny rozstaw jest 15. Natomiast mam te strapy jakby zdecydowanie wyższe i noga wchodzi mi bardzo głęboko jakby do strapa, a trzyma się na bokach. Ma to kilka zalet, mianowicie chcemy na pewno do jazdy na fali mieć palce, duży palec stopy za osią deski, żeby być w stanie nacisnąć w bottom turnie przeciwną krawędź. Jak chcielibyśmy to zrobić w normalnym rozstawie strapa, no to ten strap będzie po prostu ogromny. Będziemy z niego wypadać, będziemy się, nie wiem, ślizgać, będziemy robić jakieś różne dziwne rzeczy, a w ten sposób mamy stopę za krawędź, za jakby tą osią, a w dalszym ciągu trzymamy się w strapie. Również jak obracamy stopę, to ten węższy strap, a przecież zakręt na tym polega, także obracamy całe ciało i stopy za tym idą, to stopa już jest zablokowana. Nie tracimy czasu reakcji na tym, że stopa kręci się w strapie. Do tego rozstaw, im szerzej, im szerszy stance, tym więcej kontroli i łatwiej przenieść ciężar z nogi na nogę, tak? To jest tak samo jak nie wiem, jak staniemy szerzej, to ciężej nas przewrócić. W związku z czym do jazdy na fali ja polecam dosyć szeroki rozstaw. Osobiście mam ustawione strapy niesymetrycznie, do strony na skoki trochę węziej, bo to daje troszeczkę więcej prędkości. Na slalomie mamy też węziej strapy niż na wave'ie. Do jazdy na fali trochę szerzej. I ostatnia rzecz, paleta. Tutaj znowu, im bliżej siebie będziemy mieć tą paletę, tym będziemy bardziej kompaktowi, wszystko będzie zdecydowanie bliżej, czyli do na przykład takiego triku jak taka, gdzie wkładamy ten żagiel pod siebie i do wszelkiego rodzaju takich freestyle'owych rzeczy paleta bliżej, czyli paleta bardziej z tyłu, będzie prawdopodobnie lepsza. Natomiast jeżeli chcemy z prawdziwego zdarzenia zakręty w stylu z Hawajów i użyć jak największej ilości tutaj krawędzi deski, do czego tak naprawdę cały czas dążymy, no to paleta z przodu na pewno nam przy tym pomoże. No i co? I tyle. Miłego pływania. Mam nadzieję, że było to w miarę zrozumiałe. Niestety na wiele z tych rzeczy nie ma polskich odpowiedników, także przepraszam, ale to są rzeczy, którymi ja się kieruję, jak ustawiam swoją wave'ówkę. Do zobaczenia na wodzie.